sztuczna inteligencja nie potrafi dokonać wykładni prawa. Nie powinniście Państwo wierzyć, że taki program napisze pozew. Problem jest czysto inżynieryjny. Prawo jest wbrew pozorom klasycznym przedmiotem ścisłym. Jeżeli założymy, że system jest stochastyczny, jest przypadkowy, to właściwie nie ma prawa. Tak? Rocznie przybywa nam w Polsce średnio 33 000 stron przepisów prawa. Jaką szansę na końcu ma sędzia odczytać intencje ustawodawcy? Prawo staje się źródłem chaosu, jest systemem chaosu. Czy tam ktoś testuje prawo? Rzucacie to na miliony ludzi, niech używają. A może przeżyją, może nie. No mniej więcej tak jakby inżynierowie działali, to chyba już by tych inżynierów nie było. To jest niedeterministyczny system. Zobaczyłem tyle nieszczęścia ludzkiego, że zacząłem pracować właściwie nad stworzeniem systemu deterministycznego. Że właściwie nie ma czegoś takiego jak spójnych, jednolitych, ustalonych zasad tworzenia prawa. Jeżeli ten metajęzyk nie powstanie, to nigdy nie będziemy mogli mówić o tym, że prawo służy godności ludzkiej. Ono zawsze będzie atakowało nieświadomie przez system chaosu godność ludzką. Każdy sędzia w dobrej wierze musi, bo nie ma innych możliwości, interpretuje ten program, czyli prawo, po swojemu. Czyli jeżeli dochodzi do wyroku, który narusza godność człowieka, czyli jest skrajnie wadliwy, też dochodzi do dramatu i katastrofy. Czasami większego. Czasami nawet większego, tylko że to się dzieje wszystko w zaciszu sal sądowych i w zaciszu kartek papieru. Na przykład 70% samolotów spada. Co by się działo? A w przypadku prawa, no właśnie tak jest. Na wydziałach prawa powinno się powołać katedry inżynierii prawa. Że postanowiliśmy tutaj z panem profesorem Markiem Krutkiewiczem z Politechniki Wrocławskiej zaproponować nową koncepcję wykładu prawa. Nazwaliśmy ją deterministycznym procesem wykładni prawa oraz semantycznej reprezentacji prawa. System jest oczywiście bardzo ambitny, niezwykle. Można powiedzieć, to jest nie tyle fundamentalne, co nawet cywilizacyjne. My chcemy dać narzędzie, ażeby prawo było deterministyczne i żeby można było przewidzieć te konsekwencje. Niezwykle serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno prawników, informatyków, logików. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym podcaście. Przed nami rozmowa, która, mam głębokie przekonanie, otwiera ważny i potrzebny rozdział w dyskusji o przyszłości państwa prawa, technologii oraz roli człowieka w coraz bardziej złożonym świecie. W tym kontekście szczególnie ważne stają się pytania o to, gdzie jest miejsce człowieka w świecie nowoczesnych technologii, w jakim kierunku zmierza współczesny porządek prawny oraz jak sztuczna inteligencja wpływa na nasze rozumienie wiedzy, odpowiedzialności i funkcjonowania państwa. Zastanowimy się, czy państwo w obecnej postaci jest jeszcze w stanie chronić fundamentalne wartości, czy potrzebuje głębokiej rekonstrukcji oraz czy technologia może być tutaj narzędziem nie dekonstrukcji, a przywrócenia ładu. Czeka nas rozmowa, która wymaga spokoju, odwagi i intelektualnej otwartości. Rozmowa o granicach, o odpowiedzialności i o wartości, od której wszystko się zaczyna. O godności człowieka, która to powinna być centrum każdego systemu, także tego algorytmicznego. Dzisiejsi goście opracowują nową, unikalną na skalę światową koncepcję deterministycznej wykładni prawa oraz semantycznej reprezentacji prawa z wykorzystaniem informatyki, w szczególności inżynierii wiedzy. Przed Państwem profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pan Mariusz Miąsko, przedstawiciel Kolegium Prawnego w Lublinie, autor licznych publikacji naukowych na temat cyfryzacji prawa, twórca i producent innowacyjnych systemów informatycznych stosowanych w praktyce, wielokrotnie nagradzany m.in. przez IBM, członek grupy roboczej AI przy Ministerstwie Cyfryzacji, w tym także lider sekcji AI i prawo pracy, współtwórca oficjalnego dokumentu polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2025-2030, także autor przełomowych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, w tym formy zatrudnienia, umowy o pomocy przy zbiorach i zasad delegowania pracowników do Unii Europejskiej, a także twórca licznych publikacji, prelegent konferencji międzynarodowych, założyciel także kancelarii prawnej WIGEN, a od 15 lat bada entropię chaosu systemu prawnego i jest liderem komponentu naukowego w projekcie deterministycznej i semantycznej reprezentacji i wykładni prawa Vera Semantica Juris. Po mojej drugiej stronie profesor Politechniki Wrocławskiej, doktor habilitowany inżynier Marek Krutkiewicz,
kierownik Pracowni Analizy Procesów i Systemów Semantycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, posiadający ponad 30-letnie doświadczenie w modelowaniu wiedzy i systemów informatycznych, prowadzący wykłady m.in. na Stanford University i City University of New York, kierownik wielu grantów międzynarodowych, autor ponad 50 publikacji naukowych, twórca projektów Semantic Knowledge Base od 2005 roku i Association Oriented Database od 2009 roku, założyciel grupy badawczej KIK, posiada liczne certyfikaty międzynarodowe z zarządzania projektami, praktyk biznesu, były prezes i członek Rady Nadzorczej Spółek Strategicznych, współzałożyciel Science in Software spółka ZOO, aktualnie lider komponentu informatycznego, deterministycznej, semantycznej reprezentacji oraz wykładni prawa, o której będziemy sobie dzisiaj mówić. Panowie, popularności nabiera w ostatnich czasach teza, że prawo może być powszechnie stosowane przez sztuczną inteligencję. Chciałabym, abyśmy omówili troszeczkę ten temat, zarówno z perspektywy właśnie prawa, jak i informatyki. Może zacznijmy wobec tego w ogóle od podstaw, czy prawo może być stosowane przez AI. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co w ogóle sprowadziło panów na drogę tworzenia kolejnej koncepcji wykładni, skoro już obowiązuje ich na świecie całkiem mnoga ilość. Więc mnie się wydaje, że tutaj trzeba podzielić to pytanie na takie dwie odpowiedzi. Pierwsza kwestia, czym jest sztuczna inteligencja? I mnie się wydaje, że tutaj pan profesor wyśmienicie się odniesie do tego, bo myślę, że odpowiedź będzie troszkę inna, jeżeli odniesiemy się wyłącznie do kwestii LLM-ów, a inna, jeżeli się odniesiemy do innych typów silników sztucznej inteligencji. Po drugie, trzeba się zastanowić, czym jest w ogóle stosowanie prawa. Czy my przez stosowanie prawa rozumiemy dokonywanie wykładni prawa, czy przez stosowanie prawa rozumiemy przygotowanie na przykład pewnych analiz, modeli, kierunków linii obrony. To są zupełnie dwie różne kwestie. Jeżeli chodzi o tą kwestię pierwszą, czy prawo może być stosowane w rozumieniu dokonywania wykładni prawa przez sztuczną inteligencję, a w szczególności przez LLM-y, bo taki ukuł się pogląd, to w mojej ocenie z całą pewnością sztuczna inteligencja nie potrafi dokonać wykładni prawa. Jesteśmy co do tego absolutnie przekonani, pracujemy nad wdrożeniem i stosowaniem, czyli prawa w rozumieniu, przetworzeniem treści przepisu prawa poprzez proces wykładni prawa w celu uzyskania zakresu norm prawnych. Nad tym projektem pracujemy, ja osobiście pracuję 15 lat, pan profesor pracuje bardzo podobny interwał czasu, też ponad 15 lat. Ja od tej strony stricte prawniczej, pan profesor od strony inżynieryjnej. I dla mnie jest oczywiste, że sztuczna inteligencja taka, jaka ona jest dzisiaj, jak ją rozumiemy, a w szczególności w formule LLM-ów, nie ma żadnych kompetencji do tego, aby stosować prawo, czyli żeby dokonać wykładni prawa. I teraz pytanie jest takie, dlaczego? Bo przyczyny są w mojej ocenie dwie. Jedna natury wewnętrznej, druga natury zewnętrznej. Jeżeli chodzi o przyczynę taką natury wewnętrznej, to trzeba powiedzieć, że sztuczna inteligencja, a w szczególności LLM, posiada cały konglomerat ograniczeń technologicznych, które zapewne pan profesor dokładniej nakreśli, ale tak bym chciał się pokrótce do nich odnieść. No, przede wszystkim może być kwestia ustalenia na ontologii, czym jest od strony ontologicznej, czym jest prawo, znaczy jaki jest zakres prawa, czy do ontologii prawniczej, czyli czy sztuczna inteligencja, czy silnik sztucznej inteligencji będzie wyszukiwał wyłącznie informacji i starał się uzyskać zakres normy poprzez informację, która wśród źródeł prawa, konstytucyjnych źródeł prawa jest właśnie taką formalnie reprezentowana, czyli Konstytucja Polska wskazuje, że wśród naszych źródeł prawa mamy samą ustawę zasadniczą, ale mamy ustawy, rozporządzenia, akty niższego rzędu, także akty prawa miejscowego, rozporządzenia unijne. Jest silnie dyskusyjna kwestia roli dyrektyw i zakresu dyrektyw. Bardzo często uważa się niesłusznie, że do ontologii prawniczej wchodzi również konglomerat innych pozornych źródeł prawa, na przykład wytycznych Komisji Europejskiej, stanowisk, różnego rodzaju instytucji, urzędów, etc., etc. Bardzo często uważa się, że do ontologii prawa wchodzi również na przykład linia orzecznicza albo dominująca linia orzecznicza, albo na przykład, że do ontologii prawa wchodzi dorobek doktryny nauk prawnych.
No, jeżeli sztuczna inteligencja, jeżeli LLM będzie chciał uzyskać zakres normy, nie tylko z treści przepisów, ich zakresu semantycznego, semiotycznego, logicznego, tylko będzie chciał uzyskać te informacje o zakresie normy, korzystając z pozornych źródeł prawa, czyli właśnie z tych, które wymieniłem, między innymi właśnie na przykład wytycznych Komisji Europejskiej, to uzyska finalnie inny wynik. Inny wynik niż ten, który uzyskałby model sztucznej inteligencji skorzystając wyłącznie z przetworzenia treści przepisu, na przykład ustawy, za pomocą zasad wykładni prawa w zakres normy. Czy nowe technologie, sztuczna inteligencja może pogwałcić prawa człowieka i godność, czy właśnie wręcz odwrotnie? Czy one je właśnie zabezpieczają? To jest wyśmienite pytanie i to jest w ogóle fundamentalne pytanie. W ogóle trzeba powiedzieć, ja bym odwrócił to pytanie, czy obecny system, który posiadamy, system prawny, czy on zapewnia przeciętnemu obywatelowi prawo do godności w wystarczającym stopniu. Myślę, że przeciętny Polak jest niezadowolony z funkcjonowania tego systemu. Uważa, że jest to system labilny, że jest niedeterministyczny. Co znaczy, że niedeterministyczny? To znaczy, że jest to taki system, który nie potrafi a priori udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie, czy może dokonać pewnych rozstrzygnięć w oparciu o przewidywalne wyniki. O przewidywalne wyniki. Ale ja bym tutaj chciał się jeszcze odnieść do jednej kwestii, bo chciałbym dokończyć ten wątek poprzedni, bo on jest jednak fundamentalny. To znaczy, dlaczego w mojej ocenie, w szczególności LLM-y, ale także w ogóle ogólnie co do zasady modele sztucznej inteligencji nie potrafią dokonać wykładni prawa. Bo wskazaliśmy, że LLM-y chcąc uzyskać zakres normy, szukają zbyt szeroko. Znaczy szukają wśród zbioru książek, podręczników, opinii, orzeczeń. Nie wolno im szukać, w sensie formalnym nie wolno im tam szukać tej odpowiedzi zmierzającej do określenia zakresu normy, ponieważ nawet najbardziej doskonałe opracowania naukowe albo nawet najlepsze orzeczenia sądowe są czymś tylko w rodzaju opinii na temat zakresu normy. Już pomijam fakt, że one są kontradyktoryczne między sobą, a wówczas LLM w ogóle nie będzie potrafił dokonać rozstrzygnięcia. Czyli ta ontologia to jest pierwszy problem, która wskazuje, że stosowanie prawa przez LLM jest ślepą uliczką. My mamy takie bardzo często jako obywatele wrażenie, taką nadzieję, że prawo jest deterministyczne. Co znaczy, że jest deterministyczne? To znaczy, że czytamy pewien przepis i a priori wiemy, jakie będzie rozstrzygnięcie organu administracji państwowej po przeczytaniu danego przepisu lub jakie będzie rozstrzygnięcie sądu. Ze zdumieniem później, będąc podsądnymi albo stroną w postępowaniu administracyjnym, stwierdzamy, niemal chyba każdy stwierdził, że rozstrzygnięcie bardzo często rozmijało się z pierwotnym wyobrażeniem. Ukuła się też takie wyobrażenie, takie twierdzenie, że gdzie jest dwóch prawników, tam są trzy opinie. No i należy się zastanowić na poziomie takim czysto naukowym, dlaczego tak jest, znaczy jaka jest przyczyna takiej sytuacji. I przyczyna takiej sytuacji, proszę Państwa, leży w niedeterministycznym procesie wykładni prawa. My wszyscy, bo muszę tu wyjaśnić kwestię znowu taką podstawową. Tak naprawdę sądy i organy administracji państwowej nie dokonują rozstrzygnięć na podstawie, ale także my również, zawierając umowy. My nie dokonujemy rozstrzygnięć na podstawie przepisów, tylko na podstawie norm prawnych, a to jest zasadnicza różnica. Przepis i norma prawa to są zupełnie dwa odrębne zjawiska, można powiedzieć, zagadnienia i posiadają zasadniczo odmienne zakresy. I teraz, żeby przekształcić przepis lub grupę przepisów w normę, to musi być jakiś język, który mówi w jakiś sposób deterministyczny, czyli w sposób powtarzalny dokonać tego przetworzenia. No i temu służy zbiór zasad wykładni prawa. I teraz rzecz polega na tym, że my ten zbiór zasad wykładni prawa, jako obywatele, niesłusznie zakładamy, że ten zbiór wykładni prawa ma charakter deterministyczny, że jest ustalony z góry zbiór dyrektyw pierwszego stopnia i dyrektyw drugiego stopnia oraz zakładamy bardzo niesłusznie, jak się okazuje, że w ogóle jest
zamknięty katalog, w prawie się mówi, że to jest o charakterze takim enumeratywnym, zamknięty katalog tych dyrektyw drugiego stopnia oraz zakładamy bardzo często, zupełnie niesłusznie, że ten katalog w ogóle jest kompletny, wyczerpujący. Tymczasem zakładamy również, że relacje pomiędzy dyrektywami, czyli kolejność ich stosowania, jest z góry ustalona. No właśnie, moim pytaniem kolejnym miało być, czy prawo to porządek, czy może właśnie anarchia? To jest wyśmienite pytanie. W ogóle, gdybym miał zredukować słowo prawo do jednego innego słowa, to bym powiedział, że jest to porządek. A gdybym miał to jeszcze bardziej uwypuklić, to bym powiedział, że prawo nie jest nieporządkiem. Czyli nie ma takiej konstrukcji, w której państwo, czyli my wszyscy, stworzyliśmy sobie pewien sztuczny byt, bo prawo to jest całkowicie sztuczny byt, po to tylko, żeby wprowadzić nieporządek. Prawo wprowadza się w jednym, jedynym celu. Dla uporządkowania naszego życia, funkcjonowania państwa i państwowości jako takiej. Całej naszej wspólnoty. Czyli naszej wspólnoty. I teraz rzecz polega na tym, że jeżeli tak podejdziemy do zagadnienia, to znaczy, że nieakceptowalny jest jakakolwiek inna formuła, która nie miałaby charakteru deterministycznego. To znaczy, nieakceptowalna jest taka formuła, która obecnie funkcjonuje, że pomimo powiedzmy 9 w Polsce obowiązujących od blisko 100 lat koncepcji wykładni prawa, nie mamy ani jasnego i 100% określonego katalogu dyrektyw pierwszego, a zwłaszcza drugiego stopnia, ani nie ma określonej relacji pomiędzy nimi, czyli kolejności stosowania, nadrzędności, podrzędności, ale nie tylko, bo tam jest dużo więcej tych możliwych rozwiązań. I to powoduje, że prawo staje się źródłem chaosu, jest systemem chaosu. Proszę sobie wyobrazić, gdyby tak było w matematyce. Wszyscy uczyliśmy się już w szkole podstawowej równania z nawiasami. I obowiązuje, każdy z nas wie, każdy, kto nas teraz ogląda, wie, że najpierw musimy dokonać wykładni, najpierw musimy dokonać równania w nawiasach, a później poza nawiasami, bo gdybyśmy dokonali dokładnie odwrotnego działania, to wynik byśmy mieli dokładnie inny niż ten, który został dowiedziony zresztą empirycznie, że jest właściwy. Więc tę zasadę zna każde dziecko, które ukończyło 8. klasę szkoły podstawowej. No ale ta zasada nie obowiązuje w naukach prawnych. No to może być szokujące dla większości obywateli, bo większość obywateli, w tym znaczna część studentów prawa, wychodzi z założenia, że po pierwsze znane są wszystkie dyrektywy pierwszego i drugiego stopnia, a zwłaszcza co do tych drugiego stopnia, jak już wspomniałem, nie ma zamkniętego katalogu, wyczerpującego katalogu, a tym bardziej relacji pomiędzy nimi jest znacznie określonych. A co jeszcze gorsze, nie jest określona relacja pomiędzy nimi z metodologii ich stosowania. W związku z powyższym obecnie prawo jest źródłem chaosu. Ja od 15 lat badam ten system chaosu i współczynnik entropii, staram się ustalić współczynnik entropii, czyli czy ten współczynnik chaosu raczej wzrasta, czy stanowi konstans, czy też maleje. I no, te wnioski są szokujące, bo rocznie przybywa nam w Polsce średnio 33 000 stron przepisów prawa, 33 000 stron, nie przepisów, tylko stron przepisów prawa. Gdy dołożymy prawo unijne, to można się spodziewać, że być może około 50 000 stron. I każdy kolejny przepis na każdej z tych stron tworzy relacje pomiędzy innymi przepisami. Te relacje są nieokreślone, znaczy prawie że nie wiemy, jakie te relacje są. Oczywiście jakoś kierunkowo mniej więcej staramy się ustalić. I rzecz polega na tym, że sztuczna inteligencja, taki klasyczny LLM, żeby w ogóle mogła mieć szansę jakąkolwiek, dać sobie jakąkolwiek szansę na przetworzenie przepisów w zakres normy, musiałaby po pierwsze znać dyrektywy pierwszego i drugiego stopnia, później musiałaby znać sposób relacji, ułożenia relacji pomiędzy tymi dyrektywami, ale ona nie ma czego znać, bo ich nie ma. I to jest oczywiście zapewne szokujące dla takiego przeciętnego słuchacza i widza naszego kanału,
Ale no, oczywiście teoretycy prawa doskonale sobie z tego zdają sprawę i dlatego od 100 lat starają się stworzyć taką koncepcję wykładni, która będzie rozwiązywała ten istotny, podstawowy, fundamentalny dla państwa polskiego problem. Ten stan chaosu i stale wzrastający współczynnik entropii tego systemu chaosu, system chaosu to jest znana instytucja naukowa, znana w fizyce. Generalnie w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc, ona sprowadza się do tego, że dokładanie do danego systemu kolejnych kwantyfikatorów bez modelowania ich i wprowadzenia systemów inżynierii, modelowania tych kwantyfikatorów musi doprowadzić do kolapsu, musi doprowadzić do jakiegoś rodzaju zapadnięcia się tego systemu do środka. To spowodowało, że postanowiliśmy tutaj z panem profesorem Markiem Krótkiewiczem z Politechniki Wrocławskiej zaproponować nową koncepcję wykłady prawa. Nazwaliśmy ją deterministycznym procesem wykładni prawa oraz semantycznej reprezentacji prawa. Ale ja jeszcze bym dokończył te pozostałe wątki, dlaczego twierdzimy, że przeciętny LLM i taki klasyczny model sztucznej inteligencji jednak nie poradzi sobie ze stosowaniem prawa w rozumieniu dokonania wykładni prawa. Otóż trzeba tutaj wiedzieć, że żeby przekształcić jakąkolwiek informację, czyli zawartą w treści przepisu, który jest tylko jednostką redakcyjną, jakąś tam jednostką redakcyjną, to oprócz tego deterministycznego procesu wykładni prawa musimy mieć zgodność na wejściu i na wyjściu, jaka była intencja legislatora. Bo proszę sobie wyobrazić, że proces tworzenia prawa to jest pewien ściśle określony ciąg zdarzeń. Prawo bynajmniej nie zaczyna się ani w Sejmie, czyli w jakimkolwiek kole parlamentarnym, ani bynajmniej nie zaczyna się na podkomisji lub komisji sejmowej, a tym bardziej nie w Sejmie, ani w Senacie. Prawo zaczyna się dużo wcześniej. Mamy najpierw pewne zdarzenie lub hipotezę pewnego zdarzenia. Na przykład ktoś jedzie bardzo szybko na autostradzie, przesadnie szybko, dochodzi do wypadku i dochodzi do niepożądanych skutków. Wcale tak nie musi być, nie musi dojść do tego zdarzenia faktycznie, wystarczy, że sobie wyobrazimy, że mogłoby do tego dojść i chcemy podjąć pewne działania nakazujące, zakazujące, premiujące, etc., etc., normujące, regulujące, jakkolwiek byśmy je nazwali, jakieś tam działanie. I sobie w tym momencie musimy wyobrazić zakres normy, musimy sobie ją wyobrazić. I co robimy dalej? I później wyobrażenie tego zakresu normy przetwarzamy dopiero na treść przepisów, czyli dobieramy takie słowa, spójniki, przecinki, znaki interpunkcyjne, różnego rodzaju kwantyfikatory, tak bym to ujął, funktory w ujęciu logicznym, które oddają zakres naszej normy. A później dopiero kiedy mamy przetworzoną ten zakres tego wyobrażenia tej normy, tej takiej hipotetycznej normy, przełożyliśmy je na język, to dopiero one trafiają na ścieżkę legislacyjną. Zaczynają trafiać na ścieżkę legislacyjną. I tam później finalnie stają się przepisem, z którego my z powrotem z tego przepisu będziemy odkodowywać do zakresu normy. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje po drodze. Jeżeli my mamy wyobrażenie zakresu normy, opisane bardzo często słowami, gdzie ono jest opisane słowami, proszę Państwa? Ono jest opisane przez RCL, Rządowe Centrum Legislacji, jest opisane w OSR, ocenie skutków regulacji i tam mamy uzasadnienie. I tam mamy opis, że dany przepis wprowadza się, ponieważ ma chronić kogoś albo chronić kogoś innego. Gdzie jeszcze mamy taki opis? Mamy na przykład w motywach. Jak wiemy, wszystkie rozporządzenia unijne rozpoczynają się od motywów. Zanim mamy artykuł pierwszy, to przed tym artykułem pierwszym mamy czasami kilkanaście stron motywów, które wyjaśniają nam, nadają nam kontekst. Kontekst nam nadają. Więc mamy opisaną tą normę słowami, dużą ilością słów, zdań. Tą hipotetyczną normę. Ale uwaga, żeby ją przetworzyć, tą hipotetyczną, tą wyobrażoną naszą normę, tą taką przyszłą dopiero formalną normę, kiedy ona stanie się normą faktyczną dopiero po ujęciu formalnym, po podpisie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to żeby ją przekształcić w treść przepisu, to musimy wyobrazić sobie, w jakim kontekście, to jest pierwsze, a po drugie, przy zastosowaniu jakich dyrektyw wykładni prawa i w jakiej konfiguracji my ją będziemy utożsamiać, ten zakres normy z treścią tego przepisu. Niedoskonałość dotychczasowych
koncepcje wykładni prawa, bo my z nich czerpiemy z panem profesorem z całymi garściami, żeby tutaj to dobrze wybrzmiało. My nie negujemy praktycznie żadnej z tych koncepcji. My się na nich nauczyliśmy, zbudowaliśmy nasze kompetencje i postanowiliśmy je nadbudować. Zauważyliśmy, że oprócz tego, co jest zawarte w dotychczasowym dorobku naukowym doktryny prawniczej i teorii prawa, występuje jeszcze coś więcej, co wynika w bardzo oczywisty sposób z inżynierii prawniczej podczas programowania przepisów do kodu informatycznego. Znaczy, zauważyliśmy, że dotychczasowe koncepcje wykładni prawa zaczynają się poza w zasadzie tam dwiema, de facto zaczynają się w pewnym sensie zbyt późno. One staramy się zdekodować przepis do zakresu normy już po uchwaleniu. Ale one też w sposób taki, bym powiedział, niedogłębny odnoszą się do potrzeby ustalenia, jaka była intencja legislatora. Co chciał ten legislator uzyskać danym przepisem. Kiedyś obowiązywała taka zasada, mówiło się, że clara non sunt interpretanda, że jasna nie wymaga interpretacji. Obecnie uważa się, że omnia sunt interpretanda. Wszystko wymaga interpretacji, nawet pozornie jasne przepisy. To jest oczywiste, no bo czytamy jeden przepis, on jest dla nas jasny, ale on w jakiś sposób jest powiązany z innym przepisem, innej gałęzi prawa bardzo często, ale ma swoje powiązanie zakresowe i jeżeli my nie dokonamy analizy obydwu tych przepisów albo grupy przepisów, kilku, czasami to jest kilkadziesiąt przepisów, to nie wyekstraktujemy jednej wspólnej normy, a przynajmniej nie określimy właściwego zakresu tej normy. Ale te koncepcje, generalnie rzecz biorąc, poza tym, że nie zakładały potrzeby stworzenia, dotychczasowe koncepcje, poza tym, że nie zakładały potrzeby stworzenia deterministycznego procesu wykładni prawa, to jeszcze nie uwzględniały kontekstu. Kiedyś rozmawialiśmy z panem profesorem tutaj, gdzie ten kontekst należy umieścić. Przy czym, kiedy mówimy o kontekście, to jest bardzo ważne, że trzeba bardzo wyraźnie odróżnić, jak my rozumiemy kontekst. To nie chodzi o kontekst przepisów w akcie prawnym, w strukturze aktu prawnego, tylko chodzi o kontekst sytuacyjny, ten kontekst zewnętrzny, a to jest zupełnie coś innego. I teraz zastanawialiśmy się z panem profesorem kiedyś, gdzie te konteksty należy umieścić, żeby dało się dokonać w sposób deterministyczny cały ten proces, przeprowadzić deterministyczny cały ten proces wykładni prawa. I a priori, żebyśmy byli w stanie ustalić zakres normy. No i pan profesor słusznie zauważył, że te konteksty należałoby już umieścić przy tym, co my nazywamy wyobrażeniem normy przed procesem legislacyjnym. Zanim jeszcze powstanie treść przepisu z tego wyobrażenia tej normy prawnej. Tam one muszą być zastosowane, a później dopiero te same konteksty będą uwzględniane przy dekodowaniu przepisu na samym końcu, przy dekodowaniu przez sąd, przez nas, przez organ administracji państwowej znowu będą uwzględniane, ale będą uwzględniane również w tym samym miejscu nie tylko konteksty, ale będą uwzględniane również ten sam szyfr dekodujący na początku i na końcu tej drogi. To się może wydawać pozornie trudne, ale ja podam przykład. Wszyscy Państwo wiecie, co to jest enigma, no bo każdy wie, Polacy, wspaniali polscy inżynierowie, matematycy, umysły ścisłe, rozpracowali, mówiąc kolokwialnie, enigmę, maszynę szyfrującą enigmę. Żeby operator, który odbierał informacje i siedząc przy enigmie gdzieś tam w jakimś okręcie podwodnym, mógł uzyskać tę informację, to on musiał mieć ten sam zespół szyfru, który dysponował operator, który nadawał tę informację. Gdyby tak nie było, to ten ciąg zdarzeń, który się dział w enigmie, byłby czysto przypadkowy i można byłoby co najwyżej liczyć na przypadek, że akurat informacja nadana jest zbieżna z informacją odebraną, ale prawie nigdy by tak zapewne nie było. Statystycznie rzecz ujmując. Identycznie jest w prawie. To znaczy, jeżeli my chcemy zdekodować informację, czyli ustalić, jaki jest zakres normy na finale przez sąd, no to my musimy mieć ten sam szyfr, ten sam zespół kwantyfikatorów również na etapie, zdefiniowany przede wszystkim, na etapie przetworzenia tej hipotetycznej normy, wyobrażenia normy w przepis. Jeżeli te okoliczności nie zaistnieją, to nigdy nie wypracujemy deterministycznego systemu prawa, a to znaczy, że nigdy nie będziemy mogli być pewni, że czytamy przepis prawny i jesteśmy absolutnie pewni, że na finale za rok, 2, 3 urzędnik lub sędzia dokładnie tak samo go odkoduje. Podam przykłady praktyczne.
Zadała Pani pytanie o godność ludzką. Jak my możemy mówić w obecnym systemie prawnym o godności ludzkiej, kiedy ze spraw, które prowadziliśmy, a prowadziliśmy w naszej kancelarii tysiące spraw, tysiące. Nie wiem ile, ale to jest, wydaje mi się, że jakieś takie, jak mówię tysiące, to jesteśmy w okolicy powyżej 10 000 spraw. No więc jakaś tam próba porównawcza występowała w tym moim życiu. Ja uważam, że wyroków, które i rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, z którymi się nie zgadzamy, w tym sensie się nie zgadzamy, że uważamy, że nieprawidłowo określono zakres normy, bardzo często nieintencyjnie, to nie jest zarzut ani do urzędnika, ani do sędziego, to jest być może na poziomie 70%, a może więcej. No to jak my możemy mówić, a podam przykład, że mamy takie, wśród tych postępowań mamy takie, w których niektórzy przedsiębiorcy otrzymywali karę, rekordzista otrzymał karę 500 milionów złotych. 500 milionów złotych. Za co ten klient otrzymał tę sankcję? Za to, że zgodnie z najlepszą wiedzą, znaną mu ze szkoły, przeczytał i odkodował przepis w sposób najbardziej oczywisty, jaki się dało odkodować. Podzielam ten punkt widzenia, ponieważ my te przepisy, kiedy już post factu, tam po pierwszym etapie postępowania administracyjnego on do nas się zwrócił, odczytaliśmy je identycznie, mało tego, nawet pogłębiliśmy słuszność tej argumentacji, którą ten klient zaprezentował. Cóż z tego, skoro finalnie Naczelny Sąd Administracyjny odkodował ten sam przepis lub w zasadzie tam grupę przepisów dokładnie przeciwstawnie, dokładnie odwrotnie. To takich, proszę Państwa, przypadków są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Ja widziałem ich tysiące, przypadków oczywistych krzywd, łez, dramatów ludzkich. I dla mnie to jest główne źródło motywacji. Znaczy, przez te 25 lat zawodu prawnika napatrzyłem się na tyle nieszczęść ludzkich, na tyle podeptanych właśnie tych nieposzanowania tej godności ludzkiej przez system, a w gruncie rzeczy to nie przez ludzi nawet nie przez sędziów i nie przez urzędników, tylko przez system. Nawet nie przez prawników, żebyśmy dobrze to zrozumieli, tylko przez system, przez niedeterministyczny system. Zobaczyłem tyle nieszczęścia ludzkiego, że doszliśmy do wniosku, że zacząłem pracować właściwie nad stworzeniem systemu deterministycznego. Pan profesor w swoim zespole pracował dokładnie na podstawie określonych doświadczeń życiowych nad tym samym i to jest jedyny kierunek, który daje na przyszłość nam możliwość funkcjonowania państwa jako takiego. W przestrzeni publicznej często mieszają się pojęcia sztuczna inteligencja, modele językowe, dane, wiedza. Proszę mi powiedzieć, czy LLM to sztuczna inteligencja? Tak, tutaj rzeczywiście powstało bardzo wiele niejasności i powstaje, bym powiedział nawet, a wręcz się ugruntowują. Zacznijmy od tego, że rzeczywiście wielu tutaj, nawet publikacjach można powiedzieć, już nie chcę mówić o naukowych, ale to też się czasami nawet zdarza, myli się pojęcie wiedzy, informacji i danych, co jest jakby taką elementarną kwestią z punktu widzenia informatyka. Oczywiście LLM-y to jest sztuczna inteligencja, tylko to, że coś jest czymś, to nie znaczy, że wypełnia całkowicie to pojęcie. Czyli to nie jest tak, że LLM-y to jest sztuczna inteligencja, to znaczy, że nic nie ma poza LLM-ami, chociaż w tej chwili po prostu one są modne, używane popularnie. Natomiast sztuczna inteligencja ma bardzo długą historię i bardzo rozbudowaną historię, ponieważ jest choćby systemy rozpoznawania obrazów, które popularne są, bardzo znamy z komórek choćby, to też jest sztuczna inteligencja i masę innych jeszcze metod, podejść, rozwiązań, które są bardzo, bardzo interesujące, a zupełnie nie mają nic wspólnego w ogóle z modelami językowymi i ze statystycznymi, bo część oczywiście opiera się na statystyce. Tutaj pan profesor znakomicie wyjaśnił właśnie wady i tych systemów statystycznych w kontekście prawa. I tutaj mamy wiele godzin ze sobą już dyskusji, rozmów, więc doskonale to wyczuwamy, myślę, obie dyscypliny. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że modele językowe to jest wspaniałe narzędzie, które ma
myślę, przed sobą wielką przyszłość, natomiast jak każde narzędzie nadaje się do pewnej klasy zadań. Czasami bardzo dużej, czasami wąskiej. Natomiast przepraszam wszystkich twórców i miłośników LLM-ów, ale każde narzędzie też ma pewne ograniczenia i wady. Również LLM-y. Otóż pan profesor właściwie przedstawił te wady, więc już nawet nie będę powtarzał. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na ten determinizm i o co chodzi. Otóż proszę sobie wyobrazić, a myślę, że każdy z Państwa jest w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że pisze program komputerowy. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, że ja powiedziałem, że każdy może sobie to wyobrazić, ale ja powtórzę to, zaryzykuję to stwierdzenie. Bo czymże jest program komputerowy? To jest seria instrukcji, ciąg instrukcji tak dokładnie, gdzie na wejściu otrzymujemy właśnie ten ciąg instrukcji, jakieś dane, a na wyjściu oczekujemy jakichś wyników. No i teraz może być, to już dawno temu określono teorię dotyczącą tego, maszyna Turinga może być deterministyczna, niedeterministyczna. W przypadku deterministycznym zawsze, jeżeli na wejściu mamy ten sam zbiór danych, to na wyjściu dostaniemy ten sam zbiór danych wyjściowych. No i to jest maszyna deterministyczna, najkrócej rzecz ujmując. I teraz, jeżeli piszemy ten program, no to i mamy dane, to byśmy oczekiwali stabilności, byśmy powiedzieli, tego systemu w tym sensie deterministycznym. No dobrze, a jak jest z prawem? No proszę sobie wyobrazić, i tutaj wejdę w obszar prawa, pewnie nieudolnie, ale jakoś spróbuję pokazać zależność, relację. Mianowicie proszę sobie wyobrazić, że my jesteśmy taką maszyną. Że jesteśmy taką maszyną, takim komputerem, tylko nie mamy programów napisanych na przykład w C#, czy w C++, czy w innym języku, Pythonie i tak dalej, tylko mamy przepisy prawa. I co te przepisy prawa mówią? One mówią o pewnych nakazach, zakazach, pewnych możliwościach, tak, dozwoleniach. Taka modalność domdyczna, byśmy powiedzieli. No i czyli my powinniśmy w świecie, i tu uwaga, pan profesor też bardzo słusznie powiedział o ontologii, do niej wrócę, w jakim świecie funkcjonujemy. My ten świat znamy, do pewnego stopnia oczywiście, czyli jesteśmy w stanie za pomocą naszych sensorów poznać świat, czyli budujemy w naszym umyśle ontologię. To jest właśnie ta wizja, ten model świata. Jaka jest różnica między wielkimi modelami językowymi, LLM na przykład, a rozwiązaniami opartymi o ontologię? Właśnie do tego zmierzam, właśnie do tej różnicy. Powiem też, dlaczego podjąłem ten temat. Oczywiście on jest bardzo interesujący z punktu widzenia czysto informatycznego i prawnego, oczywiście. Natomiast ja mam też osobiste tutaj motywacje. Otóż zdarzyło się być mi podsądnym, a jakże. Od razu uspokoję Państwa, że zasadniczo nie jestem seryjnym mordercą. Chodziło o to, że byłem prezesem spółki i jakiś kierowca popełnił wykroczenie drogowe. No i trafiłem do sądu, ponieważ nie wskazałem, kto akurat wtedy wziął ten samochód i używał go. Sędzia stwierdził, wysoki sąd stwierdził, że nie ma przepisu, żebym ja musiał taką ewidencję prowadzić i nie muszę pamiętać, ale według niego powinien być taki przepis. No i właśnie na temat tego, na podstawie tego przepisu mnie skazał. No i teraz sobie pomyślałem, że zostałem skrzywdzony, że moja godność została pogwałcona i że to jest w ogóle jakiś przypadek, że jestem w ogóle nieszczęśliwym człowiekiem 1 na milion. Ale miałem przyjemność spotkać pana profesora, pożalić się, jak to mnie spotkało, jakie wielkie nieszczęście, że ja muszę być strasznym pechowym człowiekiem, żeby coś takiego się wydarzyło, właśnie mi. A pan profesor skwitował to, że no tak, to typowe. No i to był dla mnie drugi szok. Pierwszy to wysoki sąd zapodał mi szok, natomiast drugi pan profesor. No ja się dowiedziałem, że to nie jest incydent, to jest masowy przypadek. Przypadki takie są masowe i to mi dało do myślenia. Skoro jest tak wiele takich przypadków, pan profesor mi opowiedział o wielu innych, oczywiście nie w tysiącach, bo nie było czasu, ale te, które usłyszałem, były szokujące. Ja tam zapłaciłem może paręset złotych, natomiast tutaj była mowa o paruset milionach. Natomiast moja motywacja bardzo wzrosła.
bardzo wzrosła, bo uznałem, że to jest problem cywilizacyjny. Ponieważ jeżeli taka masa ludzi odchodzi z sądu z poczuciem, z urzędów, z poczuciem braku godności, to, że mnie to spotkało, to nie jest problem. Ja sobie z tym poradziłem bardzo szybko, ale są ludzie, którzy tracą majątki, tracą wolność. Z tym trzeba coś zrobić. Więc po prostu stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. I tutaj w wyniku niezwykle interesujących dyskusji z panem profesorem doszliśmy do bardzo wielu wniosków, ale jeden z nich jest fundamentalny. To chodzi o determinizm. Otóż nie może być przypadkowości. Jeżeli założymy, że system jest stochastyczny, jest przypadkowy, to właściwie nie ma prawa, tak? Czyli porządek przestaje istnieć. Zaczyna być losowość. A co się dzieje, jak nie ma prawa? No, jak nie ma prawa, to z definicji jest anarchia. Tylko... Czyli wracamy do tego, o czym mówiliśmy Tak na jest, samym początku. dokładnie. I to jest ta wspaniała pętla, która pokazuje, pętla w tym sensie zapętlenia, pokazuje, jak wracamy do źródeł i jak one są istotne. Proszę Państwa, trzeba się zastanowić, co to jest ta anarchia i co to są anarchiści. Ja byłem legalistą. Ja byłem tak skrajnym legalistą, że zacząłem się sam siebie bać. Legalistą, jeszcze państwowcem na dodatek i ortodoksyjnym, można powiedzieć. Ja już nie powiem w tej chwili, kim jestem, bo to by mogło być dosyć trudne do określenia i brutalne, ale powiedzmy, powiem eufemistycznie, kto to jest anarchista. Bo Państwo pewnie myślą, anarchista to jest taki człowiek, który chce zburzyć porządek. Nie. Proszę Państwa, ja też tak myślałem. Ja w ogóle uważam, że anarchiści to co jest najgorsze zło. Nie, anarchista to jest osoba, która stwierdziła, że brak prawa jest lepszy niż prawo, że szkody wyrządzone przez prawo są większe niż całkowity brak prawa. Tego jeszcze nie ma, ale do tego się bardzo szybko zbliżamy. Bo proszę Państwa, z mojego punktu widzenia, bardzo skromnego, to właściwie gdyby prawa nie było, no ponieważ w sądzie bywałem dosyć rzadko, podam drugi przypadek, bardzo też pozytywny, żeby nie było, że tylko są negatywne, ale to właściwie gdyby prawa nie było, to ja bym się poczuł sprawiedliwiej. To jest tragiczne. To jest dla mnie, mój światopogląd został całkowicie odwrócony. Znaczy, ja nie jestem anarchistą w tym sensie, że chcę zburzyć porządek prawa. Tylko ja zaczynam widzieć, że gdyby prawo przestało działać, istnieć, to ludzie spontanicznie sprawiedliwość by lepiej realizowali, implementowali, niż to, co się dzieje w instytucjach do tego przeznaczonych. I to jest dla mnie osobiście jest porażką, można powiedzieć, ponieważ całe moje życie było bardzo nastawione na legalizm, a w tej chwili, jeżeli popełnię jakieś drobne wykroczenie, to wracam do domu z wielkim poczuciem satysfakcji. Podam drugi przypadek, żeby to nie było tak, że to jest jakiś atak na sądy, czy na prawo jako takie. Absolutnie, właśnie wręcz przeciwnie. Byłem drugi raz w sądzie, to raptem chyba ze 2 razy w sumie byłem, więc to wszystkie przypadki mogę opisać, czyli te 2. Byłem drugi raz w sądzie, z kolei mnie inna instytucja, spółdzielnia, nie podam z litości jej nazwy, pozwała, bo miałem udostępnić im lokal, a oni wywiesili na dole w klatce schodowej ogłoszenie. Ja tego nie widziałem, bo ja ten lokal wynajmowałem i oni oczywiście mnie pozwali do sądu o zapłacenie tam jakiejś grzywny, czy nie wiem, formy prawnej jako. Ja się z tym to nie chodzi o pieniądze, ja się z tym strukturalnie nie zgodziłem. Trafiłem do sądu. Pani sędzia wysłuchała mnie bardzo cierpliwie, po czym zacytowała przepis wprost mówiący, że spółdzielnia jest zobowiązana ustalić ze mną ten termin. Nie tylko, że wywiesić, zawiadomić, ona wręcz uzgodnić. I zakończyła rozprawę, oddalając powództwo. Tylko znam kilku sędziów osobiście i to są naprawdę ludzie, których przynajmniej ja znam, którzy bardzo kochają swój zawód i starają się go wykonać niezmiernie rzetelnie i ubolewają często, że ich koledzy na przykład popełniają pewne kroki niefrasobliwości, nazwijmy to delikatnie. Także ja bym tutaj był bardzo daleki od wrzucania wszystkich do jednego worka, bo naprawdę tak nie jest.
I dlatego podjęliśmy z panem profesorem ten temat, aby tak naprawdę, to może się być śmieszne, że informatyk myśli o godności ludzkiej, ale to informatyk to też człowiek, okazuje się, i też mu zależy na godności ludzkiej, dlatego motywacja moja jest olbrzymia. A które podejście lepiej według Panów rokuje w długiej perspektywie dla państwa prawa? A czy możliwa jest integracja obu tych podejść? To niezwykle ważne pytania. Dwa, oczywiście ja tutaj nie czuję się kompetentny, żeby przewidywać przyszłość, ale posłużę się po prostu informacjami, które eksperci na całym świecie coraz częściej podnoszą. I to są zdania, że no niestety LLM-y to troszeczkę jest już ślepy zaułek. One już wyczerpały swoje możliwości. Wkładanie kolejnych miliardów, bo tu mówimy o miliardach, a właściwie dziesiątkach miliardów złotych, niewiele już wnosi. Mało tego, LLM-y potrzebują olbrzymiej mocy obliczeniowej. Olbrzymia moc obliczeniowa to jest olbrzymie zapotrzebowanie na energię. I to nie jest olbrzymie zapotrzebowanie na energię w kategoriach takich kosztowych czysto, tylko pewien niemiecki naukowiec nawet obliczył, że jeżeli LLM-y będą się rozwijać w tym tempie, to za kilka lat do 10 zabraknie energii na Ziemi, gdybyśmy tylko je zasilali, nic innego. Więc to jest troszkę ślepy zaułek. Poza tym one już dotknęły pewnego pułapu. No i tu to, co pan profesor mówił i to, co ja wspominałem, bez wiedzy ontologicznej, czyli bez wiedzy o świecie, nie przeskoczą pewnych zagadnień, a w sytuacji, kiedy chcemy zagadnienia prawne interpretować, absolutnie ontologia jest rzeczą niezbędną. To po prostu wykazaliśmy to w naszych już dyskusjach wcześniejszych. No tutaj nie ma czasu i możliwości, żeby przedstawiać pewne dowody, natomiast to jest absolutna konieczność. Więc konkludując, przyszłością są eksperci i to eksperci, którzy się zajmują sztuczną inteligencją od dziesięcioleci, stwierdzają coraz częściej i coraz bardziej jednoznacznie, że systemy oparte właśnie o wiedzę ontologiczną są tutaj przyszłością, a połączenie, my tutaj z panem profesorem przeprowadziliśmy znowu niezwykle interesującą rozmowę, nie dalej jak wczoraj, wieczorem w nocy właściwie, że połączenie tych dwóch podejść, niezwykle trudne, jak zawsze hybrydy, jest niezwykle obiecujące. I LLM-y, tak jeszcze ostatnie zdanie na ten temat, są znakomitym narzędziem, żeby to nie wybrzmiało, że próba jakaś po prostu pomniejszania ich dorobku, natomiast mają ograniczenia. Systemy deterministyczne mają również swoje ograniczenia, ale połączenie ich jako pewien ciąg, no, według mnie jest niezwykle wartościowym podejściem i niezwykle przyszłością i właśnie w tą stronę idziemy z panem profesorem. Tak, ja nawiązałbym do tej wypowiedzi pana profesora odnoszącej się do kwestii ontologicznej, a rozszerzyłbym ją również jeszcze o pewną kwestię ontologiczno-zakresowo-semantyczną. Zakładamy, że prawo jest powiązane z otaczającym nam światem w sposób bezpośredni. Tymczasem prawo to jest nic innego jak jakiś całkowicie sztuczny byt. Musimy wiedzieć, że to jest możemy sobie wyobrazić, że to jest taka sztuczna bańka pewnych fikcyjnych, w cudzysłowie mówię, praw fizyki. To znaczy, to jest taki byt, w którym sobie tworzymy takie trochę własne, wewnętrzne prawa fizyki. Bardzo dużo osób oglądało film Matrix i tam obowiązywały, jak się wchodziło do Matrixa, obowiązywały takie, to był byt sztuczny i tam obowiązywały sztuczne prawa fizyki. I to jest i wielka ulga i szansa dla tworzenia prawa, ale jednocześnie to jest wielki problem dla tworzenia prawa. No bo możemy sobie, wydawałoby nam się, odwzorcować każdą sytuację i każdy kontekst, dokonując określonych zapisów w przepisach, po to, żeby doprowadzić do stworzenia świata idealnego. Tylko że problem polega na tym, że musimy to zrobić w prawie, czyli w słowach i w znaczeniach tych słów, i w zakresach tych słów. Chodzi o to, że prawo jest fikcją. To jest jakiś byt fikcyjny. I to prawo opiera się na słowach. I te słowa niestety, albo stety,
to nie dam oceniać. Słowa nie są rzeczami, nie są osobami, nie są czasem. Słowa mogą w najlepszym wypadku opisywać rzeczy, ludzi lub czas, lub relacje występujące pomiędzy nimi. I dokładność tego opisu, a w zasadzie suma niedokładności tego opisu jest źródłem problemów interpretacyjnych. I to jest tak, jak pan profesor wyśmienicie podał, moim zdaniem, genialny przykład takiego małego dziecka, hipotetycznego, nieistniejącego małego dziecka, które powiedzmy, że ma 1 miesiąc, zna już wszystkie przepisy, ale nie umie z niczym ich połączyć, do niczego ich przykleić, ponieważ to jest tylko ciąg określonych słów dla niego. Zna te słowa, on je w pamięci ma zakodowane, nie wiemy jak, ale to jest takie hipotetyczne dziecko, ale nie umie odnieść tych słów do bytów, które widzi dookoła. Widzi, ogląda, przygląda się, widzi stół, ale nie wie, że to jest stół. Widzi krzesło, ale nie wie, że to jest krzesło. Nie wie, że ten przepis o tym właśnie mówi. I niestety tak w dużym uproszczeniu, to co oczywiście, co teraz mówię, to jest hiperbola, ale świadomie po to, żeby lepiej zrozumieć źródło tej wzrastającej entropii systemu chaosu prawnego, prowadzącej do inflacji prawa, o której pan profesor wspomniał, czyli braku akceptacji dla norm, zmniejszenia wrażliwości na funkcjonowanie tych norm, tych norm. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację i musimy sobie zdać sprawę z faktu, że wszystkie przepisy prawne muszą być zinterpretowane i teraz ciekawostką jest, że w prawie przyjmuje się, w doktrynie prawa przyjmuje się, teorii prawa przyjmuje się, że mamy 4 rodzaje języka, jakby 4 języki. Język potoczny, język taki oficjalny, słownikowy, można go jakoś inaczej nazwać, ale chyba wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Możemy powiedzieć, że taki państwowy. W języku niemieckim jest na to określenie Hochdeutsch, prawda, jako język oficjalnie obowiązujący. Język prawniczy to jest taki język, który jest umiejscowiony często w ustawach, a często jest definiowany i określany przez doktrynerów prawa, przez naukowców. No i język prawny. Język prawny to jest taki, który wynika z definicji legalnej, gdzie mamy słowo i opis wieloma słowami, co znaczy to jedno słowo. To jest duże uproszczenie, ale myślę, że uprawnione na potrzeby podcastu, lepszego zrozumienia. Czyli mamy aż 4 języki. I teraz rzecz polega na tym, że jakikolwiek by to nie był model, czy to jest człowiek, czy to jest wykonywany przez człowieka, przez sztuczną inteligencję, przez LLM, przez kogokolwiek, musi się zmierzyć z tymi zagadnieniami, czyli przyporządkowania danego określenia, danej frazy, danego, bym powiedział, tokenu, bo czasami to może być kilka słów, ale stanowiące jeden znak, do bytu rzeczywistego, i to jest pierwszy problem. Z tym prawie w ogóle, to znowu jest hiperbola, bo to wiele osób by się na to obraziło i to poważnie, naukowców, ale w dużym uproszczeniu sposób taki zmierzający do konsekwentnego rozwiązania tego zagadnienia, to prawie w ogóle się nikt nie mierzył do tej pory. No i trzeba wiedzieć, że taka sztuczna inteligencja, taki LLM, skąd miałby wiedzieć, które znaczenie słowa on ma przyporządkować do danego bytu, to znaczy czy to słowo potoczne, czy to słowo takie powszechnie obowiązujące słownikowe, czy to prawnicze, czy to prawne. I teraz rzecz polega na tym, że na przykład jedna z dyrektyw 2. stopnia wykładni prawa mówi, że te słowa z języka prawniczego, czyli te, które nie mają jeszcze definicji legalnych opisanych, należy rozumieć w taki sposób, jaki zostały powszechnie przyjęte w danej dyscyplinie czy danej gałęzi, na przykład dla inżynierii. No ale to dalej nie rozwiązuje w ogóle zadania, ponieważ skąd byśmy mieli wiedzieć, jeżeli mamy przeciwstawne opinie na przykład przedstawicieli doktryny, jest 2 profesorów i oni inaczej opisują zakres tego słowa, to skąd LLM, skąd sztuczna inteligencja, skądkolwiek, jakikolwiek system lub sędzia, skąd miałby wiedzieć, które z nich jest tym znaczeniem wiodącym? To jest szerszy problem. To jest powód, dla którego w ogóle nie wolno na przykład jakiemukolwiek systemowi korzystać z dominującej linii orzeczniczej. No bo ona jest tylko dominująca, ona jest wypadkiem błędów i niedoskonałości przy ustaleniu zakresu norm. Skąd LLM miałby wiedzieć, że
ten sędzia raczej miał rację, a ten raczej się bardziej mylił. Skąd by miał to system jakikolwiek, czy sztucznej, czy niesztucznej inteligencji wiedzieć? No i teraz rzecz polega na tym, że to, co zaproponowaliśmy w naszej koncepcji deterministycznego procesu wykładni prawa i semantycznej reprezentacji prawa, to stworzenie takiego jeszcze takiej pośredniej warstwy, nad którą, o ile mnie wiadomo, nikt dotychczas nie pracował na świecie. A mianowicie takiego metajęzyka, to się tak fachowo nazywa, ale to jest jakby sztucznego języka opisującego byty w sposób możliwie bezdyskusyjny. To jest tak jakby dosłownie odrębny język. Nie chodzi mi o to, że to jest język w rozumieniu takim nacji, że na przykład język polski, albo niemiecki, albo francuski, tylko pewien uniwersalny kod znaczeniowy. W formacie systemu komunikacji. On może się okazać, że w ogóle nie będzie językiem w rozumieniu takiego klasycznego języka, tylko będzie literackiego, tylko może się okazać, że będzie zbiorem kodu, szyfru, będzie szyfrem. Ale on musi nam opisać wszystkie słowa, jakie występują w systemie. W systemie mamy polskim jakieś 130 000 aktów prawnych. Załóżmy, że mamy 100 aktów, 100 przepisów na jeden akt prawny. To tak bardzo uśredniam, nie wiem, nigdy nie liczyłem tego, jaka jest średnia. Powiedzmy, że mam 13 milionów przepisów, ale te 13 milionów przepisów rozkładając na słowa dadzą nam ileś tam słów. Niektóre będą powtarzalne, a inne nie. Ale do każdej powtarzalnej grupy, do każdego powtarzalnego zbioru musi być przyporządkowane jedno znaczenie, jeden określony zakres znaczeniowy. Jeżeli ten metajęzyk nie powstanie, my nawet wiemy, gdzie on na tej całej osi musi powstać, bo jest w zasadzie tylko jedno miejsce, gdzie on może powstać, to nigdy nie będziemy mogli mówić o tym, że prawo służy godności ludzkiej. Ono zawsze będzie atakowało nieświadomie przez system chaosu godność ludzką. Może Państwo to macie albo nie macie z tego świadomości, ale żeby wyliczyć przeciętny dodatek do wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, to jest takich 18 warstw przepisów polskich, unijnych, międzynarodowych, na podstawie konwencji międzynarodowych, polskich w wielu jeszcze warstwach. Mamy i lex specialis, i lex generalis. I dopiero jak przefiltrujemy te 18 warstw, poukładamy na siebie, to dopiero wtedy tych przepisów, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie ustalić jeden zakres normy. My bardzo często o prawie mówimy, że to jest pudełka, to są pudełka. Bo proszę sobie zwrócić uwagę, że prawo i przepis, wbrew temu, co się często pisało w polskich, nie tylko polskich koncepcjach wykładni prawa i prawoznawstwa, to nie jest kształt, to nie jest kształt. Często mówi się o kształcie przepisu. To jest zakres, a to jest zupełnie coś innego. To są zupełnie dwa odrębne byty, kształt i zakres. I rzecz polega na tym, że prawo, żeby było spójne, sprawiedliwe dla nas, to nie może być sprzeczne. Ono nie może być ani wewnętrznie sprzeczny, przepis wewnętrzny nie może być sprzeczny, ani nie może być sprzeczny zewnętrznie, czyli one, kiedy są nawet dwa bezsprzeczne pudełka, one między sobą nie mogą konkurować, albo muszą mieć jasno określoną relację, jeżeli konkurują między sobą. One muszą być pełne w ogóle zakresowo. Są takie przepisy, z których są takie, są takie przepisy, które nic nie znaczą, w środku są puste, albo są takie, które są niedostępne dla ludzkiej... Nie wypełniają żadnej materii. Albo wręcz wypełniają materię, ale niedostępną dla ludzkiej percepcji. Przykładem jest określenie najpóźniej po. Stosowane chociażby w artykule 12 rozporządzenia 561 albo 13 konwencji międzynarodowej AETR. Najpóźniej po, w sensie logiczno-matematycznym, oznacza nieskończenie krótki odcinek czasu i zapadanie się do tak zwanego nomenu. To, w czym my funkcjonujemy, to jest tak zwany fenomen, ale takie zapadanie się sprowadza się w nieskończoność do nomenu. Taki przepis nigdy nie powinien powstać, bo on jest nieosiągalny dla ludzkiej percepcji. De facto najpóźniej po oznacza nieskończenie krótki odcinek czasu i zamknięty katalog, a po znaczy w sensie logicznym otwarty katalog. Jest dostępny dla ludzkiej percepcji. To są zupełnie dwa różne zakresy. I teraz zmierzam do tego, że źródeł tego chaosu, jak widzimy, jest bardzo wiele, ale my musimy, jak mówimy o tym, czy zastosować sztuczną inteligencję, co mnie szczególnie
niepokoi takie przeświadczenie, że zastosujemy sztuczną inteligencję, jest mnóstwo reklam, zastosujemy sztuczną inteligencję w prawie. No, bardzo często powstają nowe programy, pojawiają Tak, się nowe atrakcyjne mnóstwo. rozwiązania, które w sposób bardzo taki zachęcający pozornie atrakcyjne. są marketingowo przedstawiane szczególnie do kancelarii. My też się z tym stykamy, prawda? Więc jest to coś, co ewidentnie w jakiś sposób opanowało rynek i staje się pewnego rodzaju modą, atrakcją, czymś, co wydaje się, że może być... Wyśmienite określenie. To się staje modą, atrakcją, ale to jest całkowicie ślepa uliczka. Wyjaśniłem już większość tych powodów, dla których jest to oczywiście, dla mnie oczywiście, dla pana profesora również oczywiście ślepa uliczka. Gdyby ktoś tak rozumiał, jak na przykład funkcjonuje LLM, albo jak nawet nie LLM, ale na przykład model RAG, jak funkcjonuje, to by programiści teraz będą wiedzieć, o czym mówię, to już by wiedzieli, że te osoby, które wiedzą, jak tam w środku chodzą te algorytmy, to już by wiedzieli, że to się prawie na pewno nie nadaje do stosowania prawa. Niestety bardzo niewiele osób ma tego świadomość i padają ofiarą złudzenia, że sztuczna inteligencja przygotuje prawidłowy środek odwoławczy, albo że sztuczna inteligencja przygotuje prawidłową decyzję administracyjną, albo przygotuje prawidłowy wyrok. Dowodem tego złudzenia i niebezpieczeństwa tego złudzenia są procesy sądowe przeciwko kancelariom w Stanach Zjednoczonych, które padły ofiarami tego złudzenia i zaczęły stosować sztuczną inteligencję, a ta mówi się, że halucynowała. Ona nie halucynowała. Co to znaczy, że sztuczna inteligencja halucynuje? To pan profesor 10 razy lepiej ode mnie wyjaśni. Ale proszę państwa, jeżeli w systemie jest za mało informacji, za dużo informacji, jest zatruta informacja, jest odpowiednia ilość informacji, ale za mało kilowatów poświęcimy na przetworzenie tej informacji, czyli ona za wąsko będzie poszukiwała tej informacji, będzie źle pocięta informacja, czyli mamy takie zwane chungi, bo całą informację, którą wrzucamy, gdybyśmy cały kodeks wrzucili, to musimy, żeby system rozumiał ten tekst, to już poza tymi kwestiami natury ontologicznej, deterministycznej, etc., to jeszcze musi pociąć, posegregować ten tekst, a później musi nadać wektory. Wektory to takie wartości matematyczne, chociaż nie chcę może tutaj wchodzić w przesadne szczegóły, ale chodzi o to, żeby później umiał logicznie je złożyć. Sposób pocięcia tekstu, w dużym uproszczeniu mówiąc, determinuje sposób udzielenia odpowiedzi przez system. Więc jest cała masa, kaskada elementów przemawiających za tym, że trzeba stworzyć zupełnie nowy, odrębny model wykładni prawa i funkcjonowania prawa oraz pisania i opisywania prawa. I dlatego my z panem profesorem tutaj Markiem Krótkiewiczem zaproponowaliśmy stworzenie nie tylko koncepcji deterministycznego procesu wykładni prawa i semantycznej reprezentacji prawa, ale w ogóle podkategorii inżynierii projektowania prawa. Proszę państwa, czy to jest coś nadzwyczajnego? No przecież jeżeli lecicie państwo samolotem na wakacje, to myślicie państwo, że ten samolot leci dlatego, że ileś przypadkowych osób w sposób przypadkowy na fabryce zmontowało jakieś elementy, które gdziekolwiek leżały? Że one były, proszę państwa, każda śrubka była zaprojektowana, później połączenie śrubki z elementem było zaprojektowane, a później było zwalidowane, a później były łączone większe elementy i były zaprojektowane i zwalidowane i dopiero później jeszcze było to testowane wszystko całymi latami, dziesięcioleciami, wydawano na to miliardy dolarów, żeby nowy samolot wprowadzić do funkcjonowania, to jest przynajmniej tam, nie wiem, miliard dolarów i dopiero wtedy on jest puszczany i lata. Jak to jest, że w prawie jest dokładnie... I daje nam gwarancję, względną gwarancję, że dolecimy. Względną, czego każda katastrofa jest tylko potwierdzeniem, że to jest względna gwarancja. Ale prawdopodobieństwo daje nam. Jak to jest, że system, w którym my funkcjonujemy, najbardziej fundamentalny, no bo to, czy my sobie polecimy samolotem dla przyjemności, czy nie polecimy, to jest troszeczkę taka nasza dobra wola. Chcemy, nie chcemy, no możemy zaryzykować, możemy im polecić. Ale w systemie prawnym jesteśmy wszyscy wciśnięci. To nie ma nic wspólnego z naszą dobrą wolą. No po prostu jesteśmy niewolnikiem systemu. Jesteśmy niewolnikami. porządku, a chaosu powinna być jednak odpowiednio zachowana. Otóż to, że my wydajemy pieniądze na zbytki, a nie budujemy i nie tworzymy inżynierii czegoś fundamentalnego, jak to, w czym żyjemy i oddychamy. No przecież my oddychamy prawem w tym sensie, że zacznijmy od tego, że nasciturus
uważa się, że żyje, jeżeli ma pęcherzyki, prawda, czyli jeżeli powietrze wziął. Teraz troszeczkę się zmieniła ta koncepcja, ale za moich studiów jeszcze tak było, czyli się ustalało, czy ma pęcherzyki płucne rozwinięte, bo jeżeli nie, to znaczy, że się urodził martwy. Czyli jaka jest jakość powietrza, to też determinuje przecież, zdeterminowane przepisami prawnymi. Wszystko, każdy element, żeby ten stół powstał, to krzesło powstało, każdy element, żeby powstał, musiały być spełnione określone uwarunkowania prawne. Właśnie chciałem ad vocem odnieść się do tej niezwykle ważnej kwestii. Proszę Państwa, no, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, tak mówiąc żartobliwie, że oprogramowanie jest testowane. Tak? Czyli cykl życia oprogramowania, jak się tworzy oprogramowanie, i tu nie mówię o jakimś super oprogramowaniu dla wojska albo dla lotów kosmicznych, tylko każde oprogramowanie powinno być testowane. My tego uczymy studentów po prostu na co dzień, można powiedzieć. Akurat też uczę inżynierii oprogramowania, więc mogę powiedzieć na co dzień. Dla każdego studenta informatyki jest to tak oczywiste, że my już chyba o to nawet nie pytamy, no bo to by było dosyć dla nich obraźliwe nawet pytać o tak oczywiste rzeczy. Ale proszę sobie wyobrazić tworzenie prawa. Czy tam ktoś testuje prawo? Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy na przykład Państwo wymyślacie prawo i rzucacie to na miliony ludzi, niech używają. A może przeżyją, może nie. No mniej więcej tak jakby inżynierowie działali, to chyba już by tych inżynierów nie było. I dobrze, albo by sami zginęli w tych swoich konstruktach, albo by ich ludzie odpowiednio potraktowali, a w prawie tak się dzieje. Dla mnie to jest szok. Ale panie profesorze, tak dynamicznie od razu nawiążę. No proszę zwrócić uwagę, że inżynieria nie może sobie pozwolić na katastrofy, ponieważ one natychmiast im się nadaje wydźwięk medialny, prawda? Spada samolot, włada konstrukcyjna, natychmiast spadają akcje biura konstrukcyjnego albo linii lotniczej i tak dalej. Wiadukt się burzy, ludzie giną, natychmiast oddźwięk. W prawie jest tak, w prawie dzieje się dokładnie to samo, czyli jeżeli dochodzi do wyroku, który narusza godność człowieka, czyli jest skrajnie wadliwy, dzieje się de facto to samo. Też dochodzi do dramatu i katastrofy. Czasami większego. Czasami nawet większego, tylko że to się dzieje wszystko w zaciszu sal sądowych i w zaciszu kartek papieru. One tylko są takim niemem, te kartki papieru, na których są te słowa z uzasadnieniem wyroku i samą treścią wyroku. One są takim niemym świadkiem tej katastrofy. Jakby tego nie widzimy, nie dostrzegamy, a często dostrzegamy, a może troszeczkę już nawykliśmy do sumy tych katastrof. Ich się dzieje tak dużo, że my troszeczkę do nich nawykliśmy. To nas bynajmniej nie zwalnia z obowiązku stworzenia systemu inżynierii prawa. To jest wielki... Do tego chciałam nawiązać. Panowie od 15 lat badają entropię chaosu systemu prawnego. Teraz czas zderzyć te badania z praktyką. Czym wobec tego jest inżynieria prawa? To może ja powiem, skąd się wzięło kwestia inżynierii, z gruntu inżynierii. Czym jest inżynieria oprogramowania na przykład, albo inżynieria wiedzy, ale inżynieria oprogramowania. Otóż proszę Państwa, są pewne metodyki tworzenia oprogramowania, mniej lub bardziej określone precyzyjnie, ale my, proszę Państwa, jako informatycy wiemy, jak tworzyć oprogramowanie. Mamy zasady. Dowiedziałem się tutaj od pana profesora w wyniku wielogodzinnych rozmów, że właściwie nie ma czegoś takiego jak spójnych, jednolitych, ustalonych zasad tworzenia prawa. Są pewne wytyczne, oczywiście, RCL na przykład stosuje, ale tu się nie będę wypowiadał. Natomiast generalnie proces się nie kończy testowaniem, ale proces się nawet nie zaczyna prawidłowo. Czyli na przykład w przypadku inżynierii, informatyki, my na przykład zaczynamy od studium wykonalności, czyli od stwierdzenia w ogóle, czy to, co chcemy, ta idea w ogóle jest wykonalna, czy to sens jest zabrać się za tą pracę. Nie wiem, czy w prawie jest odpowiednik, pan profesor pewnie za chwilę wyjaśni, jak to jest. Dalej, mamy etap zbierania wymagań. No to tak naprawdę trzeba, a jakie chcemy mieć efekty tego prawa, tak? To jest bardzo ważne, w tym wypadku prawa, ja mówię o oprogramowaniu. Potem tworzymy pewne model i projekt systemu. Potem dopiero go implementujemy, potem go testujemy i na końcu wdrażamy. Ja mam pytanie.
Tak, to jest proces. Ja mówię o takim bardzo klasycznym procesie, bo tam mamy dosyć bardziej wysublimowane procesy tak naprawdę, iteracyjne i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, tak, ale mówię o takim najprostszym, takim waterfallu, już nieużywanym, szczerze mówiąc, bo to jest najprostszy, ale oddaje jakiś tam sens. I moje właśnie pytanie, które za chwilę chciałbym zadać, a jak to jest na gruncie tego waterfalla, na gruncie tych kilku etapów, jak jest w prawie, które elementy występują, które nie. I teraz już kończąc ten wątek z mojej strony, to proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ten przykład, co Pan Profesor podał, że na przykład 70% samolotów spada. Co by się działo? A w przypadku prawa, no właśnie tak jest, że 70% rozpraw kończy się czymś, co możemy powiedzieć katastrofą. Ale to jest, Pan Profesor odniósł się do znowu niesłychanie istotnego aspektu, a mianowicie do iteracji. Myślę, że ogromna część prawników ma problem z zrozumieniem zakresu tego słowa. Świadomie mówię prawników, bo jeżeli my w środowisku nie mamy powszechnego przeświadczenia co do zakresu określenia, czym jest iteracja, to znaczy, że najprawdopodobniej to nie jest realizowane. Nie da się zbudować jakiegokolwiek trwałego systemu, z mojego doświadczenia, bez iteracji. To jest podstawa. I teraz oczywiście istnieją zasady tworzenia prawa, RCL je realizuje, mamy tam rozporządzenia, mamy nawet ustawy, mamy wytyczne, ale one nie odnoszą się do iteracji, one się odnoszą do pewnego kształtu, konstruktu i pewnego minimum treściowego i pewnych minimalnych wartości semantycznych, które stanowią w mojej ocenie być może, panie profesorze, 3% zapotrzebowania po to, żeby stworzyć system deterministyczny. Więc jeżeli nie mamy w ogóle iteracji, no to można powiedzieć, albo inaczej, nie mamy walidacji, to nie możemy mieć konwalidacji. No bo żeby była konwalidacja, żeby naprawić cokolwiek, to najpierw musiałaby być walidacja i iteracja. Jak nie ma tych dwóch czynników, nie ma tego trzeciego. Czy u nas systemowo nie ma. Wysłałem do pana profesora dzisiaj w nocy, o nieprzyzwoitej porze, nie będę mówił o której, ale tak wyśmienitą publikację jednego z mecenasów, notabene warszawskich. Pozdrawiamy pana mecenasa. Zresztą od razu napisałem do pana mecenasa gratulacje. Wyśmienitą publikację dotyczącą wartości logicznych, a w szczególności funktorów, zastosowanie funktorów. Chodzi o to, że pan mecenas od strony logicznej tam wziął kilkanaście, niespełna 10 przepisów i zaczął je analizować na poziomie błędów w kwestii tak elementarnej jak funktory, to znaczy i, oraz, lub, prawda, w dużym uproszczeniu mówiąc, tam dużo bogatsze jest to opracowanie. I pan mecenas wyśmienicie wykazuje, że od lat, a niektóre przepisy od ponad 10 lat, a inne od kilkunastu lat, posiadają oczywiste błędy, z którymi nikt nic nie robi, znaczy nie konwaliduje. A dlaczego nie konwaliduje? Bo nie waliduje, albo nawet waliduje, ale nie ma tej iteracji takiej, bym powiedział, krytycznej, prawda? Ja mam kilka wzorów przemysłowych zarejestrowanych i patentów. Najpierw musiałem to zaprojektować, co chciałem później wykonać i opatentować, żeby to mi się nie rozsypało po opatentowaniu. A my mamy takie wrażenie czasami, że my system patentujemy, czy nadajemy mu ten cały legalizm, czyli głosowania, prezydent podpisuje, ale my tego nie poddaliśmy tym poprzednim etapom, czyli tej iteracji, walidacji, ewentualnie konwalidacji i dopiero wprowadzenia do obiegu. Wydaje mi się, że to jest jedyna nieunikniona droga. Znaczy, to jest droga ku przepaści. Jeżeli my emitujemy kilkadziesiąt tysięcy stron rocznie, no to jesteśmy, to znaczy, że ten system już w zasadzie nie żyje. My tam się jeszcze wydaje, on ma jeszcze drgawki, on jeszcze takie wydaje się, że funkcjonuje. No przecież nie ma. Mówi, bo przecież zwróćmy uwagę, że społeczeństwo ciągle to podnosi. Ciągle to się mówi w mediach. Cały czas ten temat jest aktualny, że ta biurokracja, ilość przybywających przepisów jest nadmierna. Ale czy ktoś z nas zna przepisy, jakie obowiązują? Czy ktoś z nas zna 1%? My sobie nawet nie zdajemy sprawy z nagromadzenia, natężenia tych regulacji, które są wprowadzane niesystemowo.
Niesystemowo, to nie w tym sensie, że nie ustawowo, tylko niesystemowo. Jak już jesteśmy przy tej systemowości, a wspominaliśmy tutaj, panie profesorze, kiedyś z panem profesorem rozmawialiśmy o dominującej linii orzeczniczej, bo pana profesora interesowało, dlaczego dominująca linia orzecznicza, na którą powołuje się pewnie 9% prawników w środkach odwoławczych, w ogóle w pismach procesowych i tak dalej. To jest główny punkt odniesienia, prawda? Główny punkt odniesienia. Oprócz podstawy prawnej. Oczywiście. To pan profesor pytał, dlaczego ja nie widzę dominującej linii orzeczniczej sądów powszechnych jako elementu ontologicznego prawa, czyli czegoś, na podstawie czego system może dokonywać tej oceny. No bo jeżeli sędzia nie ma zespołu kwantyfikatorów, za pomocą których może przetworzyć w sposób pewny przepisów w pewny zakres normy, czyli taki wynik deterministyczny również, to znaczy, że ten wynik jest losowy. To znaczy, że prawo tak naprawdę nie powstaje na początku, kiedy była intencja i zostało spisane, tylko powstaje na końcu, kiedy sędzia po swojemu, przepraszam za to sformułowanie po swojemu, nie chcę urazić żadnego sędziego, tylko według własnych kryteriów, w tym sensie po swojemu, według własnych kryteriów, ale tak, troszkę przypadkowo dokonuje przypadkowego nakreślenia zakresu normy. Sędzia nie może nie wpaść w tę pułapkę. Nie może w obecnym systemie. On musi wpaść w tę pułapkę. Bo obecnie w obecnym systemie prawnym nie ma wyników dobrych, ani wyników niedobrych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nieokreślony jest ten zakres ontologiczny, jeżeli nieokreślony jest zakres semantyczny, jeżeli nieokreślony jest zakres wykładni prawa i jeżeli my nie mamy zdefiniowanych, przyporządkowanych bytów rzeczywistych do zakresów poszczególnych słów, to znaczy, że jest zbyt wiele zmiennych, w oparciu o które sędzia może wydać bardzo różny zakres normy. Jeśli mogę, adwocem tutaj się wtrącić na momencik, bo chciałbym też naszym słuchaczom, widzom powiedzieć, jakby to działało na gruncie inżynierii. Proszę sobie wyobrazić, że mamy program komputerowy i mamy sędziego po drugiej stronie w innej dyscyplinie, tak? Mamy program i to jest część informatyczna, a sędzia jest po stronie, sąd jest po stronie prawnej. I zderzmy te dwa światy. I mamy komputer. Komputer to jest interpreter, tak? Oczywiście komputer, mówię o uproszczeniu, bo to jest oczywiście kompilator i cały złożony system, który powoduje dekodowanie właśnie tej semantyki na coś, co można operacjonalizować. No dobrze, no to mamy taki program i mamy różne komputery. I wyobraźmy sobie, że na każdym komputerze, każdy komputer sobie, mówię, cały czas komputer upraszczam, system informatyczny, interpretuje po swojemu. Czyli tak, piszecie Państwo jeden program, albo inżynier pisze jeden program i mamy 8000 samolotów i każdy się zachowuje według swoich kryteriów. No tak się dzieje w prawie. Każdy sędzia w dobrej wierze musi, bo nie ma innych możliwości, interpretuje ten program, czyli prawo, po swojemu. Gdyby w inżynierii tak po swojemu, było... ja tylko powiem zupełnie, że po swojemu w tym znaczeniu, że Tak. co prawda stosuje zasady wykładni prawa, ale ponieważ nie ma paradygmatu, bo my cały czas mówimy o paradygmacie, czyli ściśle określonej ścieżce, kolejności postępowania z tymi zmiennymi. Co to jest paradygmat? Kiedy podchodzi pilot do lądowania, to ma checklistę i on ma tam paradygmat czynności, które musi wykonać. Nie losowo wykonać w ściśle określonej kolejności, wtedy jest paradygmat. Natomiast jeszcze raz to powtórzymy, w polskim, uzupełniając tutaj tylko to, co pan profesor powiedział, żeby wszyscy dobrze zrozumieli, a może być szokujące, w polskim w ogóle w systemie prawnym nie mamy paradygmatu, mamy dyrektywy, nawet nie mamy kompletnego wykazu dyrektyw, w oparciu o które przetwarzamy przepis w zakres normy, ale kolejność ich stosowania albo zaprzestanie ich stosowania nie zostało nigdy określone. Informatyk, pisząc program, jest święcie przekonany, że maszyna, oczywiście system informatyczny jako całość, zinterpretuje jego intencje w jedynie słuszny sposób, opisany właśnie w zasadach interpretacji, rozkładu gramatycznego i potem oczywiście semantyki. I proszę Państwa, nie będzie zaskoczenia, jak powiem, że tak się dzieje. I dzięki temu latamy, jeździmy i w ogóle funkcjonujemy w świecie techniki w miarę bezpiecznie. Natomiast w świecie prawa tak się nie dzieje, ponieważ ustawodawca, kimkolwiek on jest, tak, bo to jest trochę byt taki nieuchwytny, ma pewne intencje, szczere, dobre załóżmy, a na końcu tej ścieżki jest sędzia, sąd, urząd, który interpretuje.
I teraz proszę mi powiedzieć, tutaj pytanie do pana profesora, retoryczne, bo już żeśmy rozmawiali tyle razy. Jaką szansę na końcu ma sędzia odczytać intencje ustawodawcy? Czy w ogóle ma jakieś Tak, szanse? miałby szansę, stosując wykładnię funkcjonalną. O właśnie. Funkcjonalną oczywiście w rozumieniu takim współczesnym, nie takim, kiedy ona powstawała, bo wówczas troszeczkę inny zakres. To znaczy, kiedy uczestniczymy, a uczestniczymy od lat w procesie legislacyjnym, wiele przepisów obowiązujących w Polsce jest mojego autorstwa, w tym sensie, że oczywiście parlament je uchwalił, a pan prezydent podpisał, ale no, ja je przygotowywałem, czy nasz zespół przygotowywał, więc można powiedzieć, że jesteśmy ich autorem. To trzeba wiedzieć, że my uzasadniamy ten kierunek z powstania danego zakresu, danej normy prawnej. Uzasadniamy. Więc gdyby jeszcze sędziowie i sądy się odwoływały do tych uzasadnień, i od tej wykładni rozpoczynały, a nie na przykład od wykładni językowej, to być może jeszcze ten współczynnik chaosu byłby odpowiednio mniejszy. Jeszcze byłaby szansa. Ale problem jest inny, że my w ocenach skutków regulacji, kiedy piszemy uzasadnienia, nie mamy obowiązku nadawania kontekstu. To jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, panie profesorze, że jeżeli nie ponadajemy kontekstów już na tym etapie, i jednocześnie nie mamy obowiązku zapisywania, według jakich wartości na poziomie wykładni prawa my przekształcamy to wyobrażenie normy, zanim ona jeszcze zostanie uchwalona, w treść przepisów. To później nie mamy z czego odkodować na finale. Problem jest, bym powiedział, taki w ogóle systemowo-strukturalny. Ja bym powiedział, że on jest inżynieryjny, stąd też w ogóle rozmawialiśmy tutaj, że na katedrach prawa na wydziałach prawa powinno się powołać katedry inżynierii prawa, bo problem jest czysto inżynieryjny. Prawo jest wbrew pozorom klasycznym przedmiotem ścisłym o potrzebie kompetencji jednocześnie humanistycznych. To są potrzebne kompetencje humanistyczne, ale to jest przedmiot klasycznie ścisły. Kiedy ktoś mi kiedyś zapytał, a kiedy stał się przedmiotem ścisłym? Kiedy powstało pierwsze zdanie, które uznaliśmy za prawo i zostało zapisane. I określaliśmy, czy jest prawem czy fałszem. Prawem lub fałszem, kiedy wartość logiczną badaliśmy. Tak w jest. tym momencie prawo stało się przedmiotem ścisłym, czego prawnicy część prawników nie chce słyszeć, prawda, że to jest klasyczny przedmiot ścisły. I ono musi być traktowane jak każda nauka ścisła, a nie wyrywkowo jak nauka ścisła. Kiedyś dlatego właśnie napisałem takie opracowanie, publikację naukową, w której napisałem, że prawo, mniej więcej taki tytuł jako nie w pełni dojrzała dyscyplina naukowa. No bo ona nie jest w pełni dojrzała dyscypliną naukową, skoro wszystkie kwantyfikatory są o charakterze ścisłym. Pomijam aksjologię. No bo wartości aksjologiczne my nie wnikamy. One są kulturowo bardzo często uwarunkowane. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy to powiedzieli, że to, co my tworzymy, to my nie ingerujemy, nie tworzymy prawa w tym sensie, bo pan profesor bardzo słusznie powiedział, że prawa nie ma. Ja się niemalże w 100% zgadzam z panem profesorem. Mówię, że niemalże tylko dlatego, że z tym delikatnym niuansem, że my nie twierdzimy, że nie ma prawa materialnego, bo ono zostało formalnie stworzone, opracowane. Jego nie ma w tym sensie, że nie ma jako zdolności do uzyskania za pomocą deterministycznego procesu, deterministycznego wyniku, czyli z góry znanego wyniku. To go nie ma. No jeżeli nie ma determinizmu, ja dzisiaj czytając przepis nie mogę powiedzieć, jak za 5 lat będzie go ktokolwiek interpretował, że w identyczny sposób jak ja dziś, no to go nie ma. I tu pan profesor w tym sensie absolutnie ma rację. Ja właściwie nie tyle powiedziałem, że prawa nie ma, co zacytowałem pana profesora, tak tylko uściśle, także oddaję palmę pierwszeństwa. Natomiast w pełni się zgadzam z tym stwierdzeniem po wyjaśnieniach pana profesora, bo też było to dla mnie w pewnym momencie no, dosyć bardzo jednoznaczne stwierdzenie, no ale po wysłuchaniu no, z przykrością stwierdzam, że z przykrością, bo nas to dotyczy, że rzeczywiście tego prawa nie ma, czyli porządku nie ma. Porządku nie ma. Ja myślę, Ale tu ja jeszcze jedną kwestię muszę koniecznie dodać. My w ramach naszej koncepcji deterministycznego procesu prawa i semantycznej reprezentacji tego prawa bynajmniej nie mamy intencji ingerować w prawo materialne. Znaczy, to nie jest nasza rola jako naukowców. To nie jest naszą rolą pisać intencje, opisywać intencje słowami. Także nie wnikamy w tą drugą część, w aksjologię. To nie jest nasza rola. Od tego są filozofie prawa, to od tego jest społeczeństwo. To nie my naukowcy jesteśmy od tego, żeby mówić, co jest dobre
albo rozstrzygać, co jest dobre, a co jest złe. Ale chcemy dać narzędzie. Ale my tworzymy to, co jest turbo unikalne w tym projekcie, który przygotowujemy i jest uniwersalne na skalę światową. To jest ten komponent środkowy, że my dajemy narzędzie, instrument, my dajemy kod, którym pozwala przetworzyć deterministycznie, czyli w sposób pewny i z wyprzedzeniem określoną treść, jaka by ona nie była. My w nią nie wnikamy. W określony wynik, jaki by on nie był, bo my też w niego nie wnikamy. Dokładnie. Tutaj chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że oprogramowanie dla kancelarii prawnych, dla prawników w tej chwili głównie się skupia na bardzo szybkim, sprawnym i rzeczywiście się to dzieje niezwykle w sposób szybki, wyszukiwaniu na przykład przepisów na bazie na przykład słów kluczowych, czy na bazie jeszcze innych ogólnie tekstów. I to rzeczywiście niesamowita pomoc. Sam chętnie bym skorzystał z takiego narzędzia i to jest absolutnie przydatne. Tylko nie powinniście Państwo wierzyć, że taki program napisze pozew, odpowie. Ja sam korzystałem, już nie powiem z jakiego modelu, bo żeby nie było, że jakiś atak na niego jest. 4 pisma mi kolega, to pan profesor wie o tym, napisał pewien czat, napisał mi 4 pisma procesowe, niezwykle proste zresztą, bo one miały po jednej stronie tam 4 punkty. No ja potem siedziałem cały dzień, bo nie jestem prawnikiem i to przerabiałem na coś, po prostu zmyślił tyle rzeczy, że ja to po prostu napisałem od początku, a że nie jestem prawnikiem, zajęło mi to cały dzień. Więc zmarnowałem czas na analizę, mogłem od razu sam napisać. To się po prostu do tego nie daje. Natomiast ja chciałem nakreślić bardzo wyraźnie, co my tworzymy. Otóż wyobraźmy sobie zbiór informacji, mówię bardzo oględnie, zapisany w języku formalnym, ścisłym, to znaczy z jednoznaczną oczywiście gramatyką, ale i semantyką, interpretowany przez, jak to się ładnie mówi, maszyny liczące, czyli komputery, który opisuje świat. To nazywamy ontologią. Grafem wiedzy czasami, jeżeli dotyczy bardziej konkretnych elementów, ale ontologią. Dobrze, teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy sprawę na jakimś etapie, może być początkowym etapie, jakiegoś konkretnego podmiotu. Ona jest również opisana w sposób ścisły. Wyobraźmy sobie również, że następuje zdarzenie. Zdarzenie polegające na tym, że ten podmiot na przykład tworzy pismo procesowe i staje się ono elementem obiegu prawnego i następuje pytanie. I co dalej? Czyli pytanie o konsekwencje, czyli jaki będzie stan prawny po tym zdarzeniu. To jest niezwykle ważne pytanie, ponieważ po pierwsze większość, jak się dowiedziałem od pana profesora, większość klientów kancelarii właśnie o to pyta, czyli ma pewien stan i się pyta, no i co z tego wynika lub jak coś zrobią, co z tego wynika, jakie mogą być konsekwencje i jakie będą konsekwencje, jeżeli już coś się wydarzy. I drugi aspekt, możliwe jest automatyczne przetworzenie i wygenerowanie dużej, to przyznaję, ale skończonej liczby scenariuszy, a przez to możliwość oceny tych, według pewnych kryteriów oczywiście, optymalnego rozwiązania. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest siła dla przeciętnego człowieka, gdyby on mógł zobaczyć listę scenariuszy w przypadku różnych zdarzeń. To jest coś, czego kancelaria nie wykona w ciągu jednego dnia, czy pewnie tygodnia w skomplikowanej sprawie. Zatrudni mnóstwo, mnóstwo roboczo godzin będzie to wymagało i założę się, tutaj z całym pieniędzy, założę się z całym szacunkiem dla prawników, że i tak nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwości ze względu na moc, no powiedzmy sobie obliczeniowo, byśmy powiedzieli w przypadku komputerów. I to jest esencja naszego systemu. Tak jak pan profesor powiedział, my nie chcemy tworzyć żadnego nowego prawa, my chcemy dać narzędzie, ażeby prawo było deterministyczne i żeby można było przewidzieć te konsekwencje i żeby to trafiło, jak to się ładnie mówi, pod szczechy, czyli żeby to nie była tylko domena prawników, ale żeby można było taki proces wykonać też samodzielnie. To jest, można powiedzieć, esencja naszego podejścia. System jest oczywiście bardzo ambitny, niezwykle. Można powiedzieć, to jest nie tyle fundamentalne, co nawet cywilizacyjna zmiana. Ja myślę, że Państwo już to dostrzegli.
Współpracujemy z naprawdę niesamowitymi umysłami i tutaj chylę czoła przed wiedzą osób, z którymi współpracuję. Nie będę ich tu wymieniał, żeby nie tworzyć też takiej sztucznej reklamy. Natomiast też bardzo chętnie korzystamy z, tak jak pan profesor wymienił, z bardzo interesujących opracowań, które znajdujemy w internecie i tu też chylę czoła przed jakby dogłębnością analizy na przykład logicznej tego materiału, który pan profesor wspomniał, ale również no, niezwykle serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno prawników, informatyków, logików i nie tylko, gdyż no, projekt jest, można powiedzieć, tak przełomowy i tak istotny, że myślę, że samo uczestnictwo w nim, przynajmniej dla mnie, jest wielkim przyjemnością i honorem. Zatem ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą niezwykle wartościową rozmowę. Poruszyliśmy tematy fundamentalne, od godności człowieka, przez kryzys prawa, aż po przyszłość sztucznej inteligencji i modeli wiedzy. Dziękuję bardzo serdecznie naszym gościom za ich doświadczenie, wiedzę i wizję przyszłości prawa i sztucznej inteligencji, a także technologii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu za uwagę. Do usłyszenia.